Zapraszam Was na audycję, w której zarówno sprzedający, jak i kupujący mieszkania przeżyją pewnie rollercoaster swoich nastrojów, bo dane, które pokażę, liczne tabele i wykresy będą mówiły o tym, że ceny mieszkań mogą zacząć spadać lub mogą znowu zacząć rosnąć, a co dopiero mogłoby się stać, gdyby rząd zrealizował swoje niektóre nieśmiałe zapowiedzi. Danych będzie mnóstwo. Jeżeli chcecie zobaczyć te wykresy i tabele w takiej formie bardziej statycznej, no to zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie możecie je sobie dowolnie powiększać. A w ogóle zapraszam do subskrybowania tego kanału, no i też będę wdzięczny za wspieranie nas na Patronite, ponieważ dzięki temu będziemy mogli sięgać po więcej źródeł danych, niektórych płatnych, a wtedy nasze audycje będą z pewnością jeszcze bardziej rozbudowane. No i cóż, zachęcam do subskrybowania tego kanału i wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej, co widać na playliście dla wspierających. Przedstawię Wam w tej audycji dane o tym, co się dzieje na budowach mieszkań, ale też informacje o tym, jakie są nastroje konsumenckie i jak one mogą się zmienić, bo to jest bardzo ciekawe. I z pewnością ma duży wpływ na ceny mieszkań. Zacznijmy od informacji o tym, co ma wpływ na podaż mieszkań w najbliższym czasie, czyli od liczby budów, którą rozpoczęto. I na tym wykresie możecie zobaczyć, że w 2024 roku rozpoczęto bardzo dużo budów, ale gdy spojrzycie na tę żółtą kreskę, to zobaczycie, że to jest 152 500 tysięcy mieszkań, których budowę rozpoczęto z intencją przeznaczenia ich na sprzedaż lub wynajem, i to są budowy, można nazwać w dużym uproszczeniu, deweloperskie. I jest to drugi wynik w ostatnich 10 latach. Jest to też drugi wynik w ostatnich 35 latach. Więcej było w 2021 166 tysięcy, ale trzeci wynik 142 tysiące to rok 2019. A ponieważ te budowy wchodzą na sprzedaż i zazwyczaj są kończone w ciągu tak przeciętnie około 2 lat od momentu wejścia na plac budowy, to oznacza, że wkrótce będziemy mieli znacznie więcej mieszkań do kupienia na rynku pierwotnym. I pewnie już kupujący mogą się cieszyć, myśląc, że skoro rośnie podaż, no to ceny mieszkań spadną, ale spójrzcie na ten wykres, który tą czerwoną linią pokazuje ogólną liczbę budów rozpoczętych w danym miesiącu. I widzimy, że listopad i grudzień 2024 no to jest znaczący spadek liczby nowych budów. Można by powiedzieć, że taki trwający gdzieś od stycznia 2023 roku trend wzrostowy w liczbie rozpoczynanych budów, można powiedzieć nawet, że się skończył. Nastąpiło wybicie z tego kanału wzrostowego, jeżeli byśmy chcieli posługiwać się językiem analizy technicznej, tak jak analizuje się ceny akcji na giełdzie. Z kolei na tym wykresie widać również, że wygasł zapas do uzyskiwania nowych pozwoleń lub dokonywania zgłoszeń budowy nowych mieszkań, ta czarna linia łamana, i też widzimy takie wybicie z tego trendu wzrostowego. Możemy jeszcze dla porządku rzucić na wykres przedstawiający porównanie liczby pozwoleń czy też zgłoszeń rozpoczętych budów według tego, czy są to budowy dokonywane przez deweloperów czy przez osoby indywidualne, wraz z liczbą pozwoleń na te budowy. No i mamy takie proporcje, że widać, że jednak u deweloperów to ożywienie było znacząco wyższe niż u tych, którzy budują indywidualnie, a na tym wykresie widać to jeszcze lepiej, bo możemy łatwo zauważyć, że deweloperzy w uproszczeniu, czyli ci, którzy budują na sprzedaż lub wynajem, to odpowiadają już za 65% nowych rozpoczynanych budów, a budownictwo indywidualne to
niecałe 33%, brakującą tę liczbę procentów do 100%, no to już nawet nie pokazywałem ich na wykresie, bo jest to budownictwo społeczne, spółdzielcze, komunalne, zakładowe, ale jak widać po prostu nie stanowi to dużego udziału w rynku. Ale zwróćcie uwagę, jak to się zmieniało w czasie i że ostatni rok, kiedy indywidualni budowali więcej, to był 2014 rok. Zanim przejdę do tego, jak wyglądają po stronie popytowej rynku, no to spójrzmy się jeszcze raz, co oznaczają te wszystkie dane mówiące o tym, co dzieje się na budowach mieszkań. No, z jednej strony faktycznie mamy rekord tych budów deweloperskich. Mamy też na rynku, już nie na budowach, ale w ofertach, wysyp ofert od osób prywatnych. Dawno nie było tak dużo ofert na sprzedaż jak w końcówce 2024. No, w każdym razie rynek zaczął się wzbogacać w oferty po takim wyczyszczeniu tego rynku pod koniec 2023 roku. I w ogóle pod koniec roku 2024 mieliśmy z taką obserwowaną przez pośredników, ale też przez sprzedających u deweloperów, no jak gdyby spowolnieniem zainteresowania nowymi mieszkaniami, szczególnie ze strony tych, którzy kupują je w jakiś sposób inwestycyjnie, czy po to, żeby zarabiać po prostu na wzroście cen, czy też ze strony tych, którzy kupowali je pod wynajem. No i tak patrząc na te ogólne dane o wzroście liczby mieszkań budowanych przez deweloperów, wydawałoby się, że jest fajnie, że ten rynek będzie rósł, że będzie coraz większa oferta, coraz większy wybór, więc w zasadzie nie ma powodu, żeby ceny rosły. Ale zawsze jest jakieś ale. I spójrzmy się najpierw na ten wykres, na którym widzicie porównanie zmiany przeciętnych wynagrodzeń, to ta linia niebieska, oraz inflacji, ta linia czerwona, liczonej rok do roku. I widzimy, że gdzieś od połowy 2023 roku te płace, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, podkreślam, jest to przeciętne wynagrodzenie brutto, rośnie szybciej niż jest inflacja, czyli tak naprawdę więcej zarabiamy. A skoro więcej zarabiamy, no to teoretycznie możemy bardziej też oszczędzać pieniądze, odkładać pieniądze na przyszłe zakupy i nasz optymizm konsumencki powinien rosnąć. I właśnie pokazuję Wam w tej chwili taki wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej badany przez GUS i ta zielona linia, ta już ponad zero, czyli więcej niż połowa respondentów, uważa, że fajnie, ale możemy oszczędzać pieniądze. Ci pozostali respondenci, a właściwie te pozostałe kategorie, czyli jak się zmienia, czy będzie Twoja sytuacja, jak będzie się zmieniało bezrobocie, czy czujesz się zagrożony utratą pracy, też zaczęła ostatnio rosnąć. Jest ciągle to poniżej zera, czyli większość konsumentów ma takie nastroje nie najlepsze, ale jednak widać, że powoli tchnie jakimś optymizmem. A jeśli konsumenci pozytywnie oceniają swoją przyszłość, zaczynają mieć więcej optymizmu, no to są bardziej skłonni wydawać pieniądze. Poza tym dane GUS informujące o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, to ta gruba niebieska linia, pokazują nieustanny wzrost tych zarobków. Ta czerwona krótka linia to jest informacja o tym, ile wynosi mediana zarobków brutto w Polsce, a te pomarańczowe słupki to jest proporcja mediany do tego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Oczywiście jest to wynagrodzenie brutto, oczywiście są to przedsiębiorstwa takie, które zatrudniają powyżej 9 osób. To znaczy, że są to często te przedsiębiorstwa, które lepiej płacą, nie ma tu ujętej też budżetówki, w tych średnich trzeba o tym pamiętać, ale widzimy ogólny taki wzrost i w zasadzie taki dosyć trwały trend wzrostu zarobków.
Wiemy też skądinąd, że bezrobocie w Polsce jakoś specjalnie nie rośnie, mimo tego, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, na przykład tutaj jest wykres tylko dla przedsiębiorstw, ono spada systematycznie i nawet licząc tak rok do roku, ta czerwona linia, no to widzimy taki nawet można powiedzieć przyspieszający spadek tego zatrudnienia. Ale w związku z tym, że akurat teraz bardzo dużo osób odchodzi na emeryturę, bo to odchodzą na emeryturę te roczniki z dawnego wyżu demograficznego, a jednocześnie bardzo mało osób nowych wpływa na rynek pracy, no to tego bezrobocia nie ma, więc ludzie również chyba niespecjalnie boją się tej utraty pracy, co widzieliśmy na poprzednim wykresie. I reasumując, skoro mamy taki optymizm i te nasze zarobki rosną szybciej niż inflacja, to po pierwsze chętnie wydamy pieniądze, być może chętniej zaciągniemy kredyt, a nawet przy takiej w zasadzie, no powiedzmy wysokim, tak w mniemaniu wielu ludzi, ale mało zmiennym oprocentowaniu kredytów mieszkaniowych, wielu osobom może się wydawać, że warto teraz zaciągnąć kredyt. Więcej, nawet powiem, wiele osób będzie po prostu stać na większy kredyt, dlatego że ich zarobki rosną, a to oprocentowanie, jak powiedziałem, jest mniej więcej, ja wiem, że ono faluje, ale mniej więcej na jakimś tam ustalonym poziomie. I też jest takie oczekiwanie, dobrze, może kiedyś ta inflacja spadnie i wtedy będzie to niższe oprocentowanie. Na razie zakładamy, że inflacja jest jaka jest, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmienia swoich stóp procentowych, które są zresztą znacząco powyżej poziomu inflacji, bo taki średnioroczny poziom inflacji dla 2024 to jest poniżej 4%, a te stopy procentowe w Radzie Polityki Pieniężnej ciągle mamy znacząco wyższe. Niemniej jednak można powiedzieć, że zarówno ten rosnący optymizm, jak i rosnące zarobki, rosnące szybciej niż inflacja, będą mogły zachęcać ludzi do podejmowania decyzji o kupnie mieszkania. Czyli z jednej strony mamy informację o tym, że rozpoczyna się znacząco więcej budów mieszkań. Podaż mieszkań nowych na rynku będzie rosła. Te budowy kończone są zazwyczaj w ciągu 2 lat. Można powiedzieć, że taki wysyp tych nowych mieszkań będzie większy w 2026 roku niż w 2025, ale też trzeba pamiętać, że deweloperzy sprzedają mieszkania, których budowy jeszcze nie ukończyli, więc to na pewno będzie również wpływało na ofertę, a z drugiej strony widzimy to, że jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie dla siebie, do mieszkania, to może mieć coraz więcej optymizmu i na coraz większy kredyt go będzie stać. Czy to się równoważy? Może tak, ale niekoniecznie, bo podkreślam jeszcze raz, spójrzcie się na to, takie potężne wyhamowanie w rozpoczynaniu nowych budów w listopadzie i grudniu 2024. Ja wiem, że listopad i grudzień to nie są miesiące, w których po prostu z powodów technologicznych chętnie rozpoczyna się nowe budowy, ale też z drugiej strony, jeżeli się spojrzycie na takie procentowe wyhamowanie rozpoczynania tych nowych budów w stosunku do tego, co było wcześniej, to widać, że to hamowanie pod koniec 2024 jest bardzo mocne. I jeżeli to hamowanie w rozpoczynaniu nowych budów będzie kontynuowane w 2025 roku, no to wkrótce dojdzie do sytuacji, kiedy ta oferta nowych mieszkań zaczyna się wyczerpywać, a jednocześnie możemy nadal spodziewać się tego większego optymizmu po stronie konsumenckiej. I teraz do tego dochodzą zapowiedzi różnych działań naszego rządu. Minister Paszyk już kilka razy wypowiedział się na ten temat, że on ciągle żyje pomysłem jakiegoś programu, który będzie dotował popyt, że ludziom trzeba pomagać. Ostatnio nawet powiedział dość śmiesznie, że
On ma jakiś program, ale go nie pokaże, bo ci ludzie źli jacyś wbijają mu szpilki, to nie ludzie, to wilki, cytując znany film. Więc jeżeli teraz minister wyskoczyłby z kolejnym programem dotowania kredytu na rynek, na którym podaż nowych mieszkań, czy też rozpoczynanie nowych budów zaczyna hamować i nie wiadomo co będzie dalej, i na rynek, gdzie jednocześnie przy obecnych stopach procentowych ta zdolność nabywcza ludzi wzrasta, no to może znowu dojść do sytuacji, że popyt zacznie wyprzedzać podaż. A przecież podobną sytuację mieliśmy wtedy, kiedy na rynek wszedł pomysł bezpiecznego kredytu 2%, czyli gdy wlano dużo nowych pieniędzy na rynek mocno wychudzony pod względem oferty. Oczywiście minister zastrzega się, że w tym tajnym programie, którego nie chce na razie ujawniać tym złym ludziom, to będą rozmaite bezpieczniki, ale poczekajmy, zobaczymy, co ogłosi nasz rząd. Z drugiej strony ten sam minister zapowiada, że w pierwszym kwartale pod obrady Rady Ministrów wstawi ustawę, która miałaby zwiększyć dostęp do gruntów budowlanych, w ogóle zwiększyć liczbę gruntów budowlanych. Jeżeli jest więcej gruntów, jeżeli by to się udało ministrowi, no to teoretycznie cena tych gruntów powinna spaść, zwłaszcza jeżeli by te grunty, które będzie łatwiej odrealniać, czy też które zostaną odrolnione z mocy prawa, będą stanowiły faktyczną podaż, czyli jeżeli właściciele tych gruntów będą chcieli je sprzedać, o co się już akurat w tej ustawie minister nie zatroszczył. Ale jednak, gdyby w toku prac doszło do tego, że nowa regulacja faktycznie zwiększy podaż tych gruntów, no to kiedyś w przyszłości, nie dziś, nie jutro, może za rok, za 2, za 3, za 5, będzie więcej mieszkań zbudowanych. To jednak jest odległa przyszłość i na pewno taka ustawa nie wpłynie na to, jak zmienią się ceny mieszkań w 2025 lub nawet w 2026. Reasumując, wszystko to, co opowiedziałem Wam do tej pory, odnosi się do rynku ogólnopolskiego i na Waszych lokalnych rynkach taka sytuacja może wyglądać troszeczkę inaczej, bo też przecież inaczej zachowują się deweloperzy w dużych miastach, w małych miastach, w różnych regionach Polski. Zakładając jednak, że te nowo rozpoczęte budowy w 2025 roku zostały dobrze zaplanowane, jeżeli zostały dobrze zaplanowane, no to będziemy mieli do czynienia ze wzrostem podaży oferty na rynku pierwotnym, który jednak może się spotkać ze wzrostem popytu ze strony osób kupujących na własny użytek. Dlatego, że po prostu te osoby zaczynają zarabiać więcej, realnie ich zarobki rosną szybciej niż inflacja, a w związku z tym przy utrzymywaniu tych stałych stóp procentowych, prawie stałych stóp procentowych, będzie stać ich na więcej. Bardzo ciekawe będą też informacje, które dojdą do nas w pierwszych miesiącach z tego, co dzieje się na budowach, na nowych budowach mieszkań u deweloperów. Czy oni faktycznie zatrzymają swoje budowy? Z jednej strony mogą to zrobić, bo widzą, że ich konkurencja otwiera więcej budów, więc może trzeba limitować ryzyko, ale z drugiej strony oni też widzą dane, które mówią, że ludność w Polsce zarabia coraz więcej, więc być może warto jednak rozpoczynać nowe budowy i widzą nawet, że bez pomocy jakiegoś wsparcia, dodatkowego wsparcia kredytobiorców, potencjalnych kredytobiorców chcących kupić mieszkania, stać na coraz większy kredyt. Oczywiście nie podejmuję się prognozować, czy rząd wprowadzi nowy, kolejny pomysł programu dopłat do kredytów mieszkaniowych, dopłat do wspierania popytu, w ogóle wspierający popyt, bo po pierwsze nie wiem, co siedzi w głowach polityków, a po drugie, mamy rok wyborczy, a takie programy dopłat są mocno niepopularne w społeczeństwie.
I ktoś, kto jest wyższy rangą niż minister rozwoju i technologii, może zechcieć uznać, że wprowadzanie takiego programu przed wyborami prezydenckimi będzie źle odbijało się na wyniku kandydata, który kojarzony jest z rządem. Dlatego w tej chwili mamy czynniki, które mogą wskazywać na to, że podaż będzie rosła, ale ten wzrost może zostać zatrzymany, ale z drugiej strony widzimy, że popyt również może rosnąć, dlatego też trudno powiedzieć jednoznacznie, że grozi nam jakaś wielka zapaść na rynku nieruchomości, na rynku mieszkań. I jeśli chodzi o ceny tych mieszkań, to bardziej prawdopodobna jest jakiegoś rodzaju stabilizacja, niewielkie zmiany w górę, w dół w różnych lokalizacjach, niż na przykład ogromny spadek, tak jak niektórzy oczekują na spadki rzędu 30%. Ale jednak, gdyby nagle inflacja wybuchła, gdyby podnoszono stopy procentowe, gdyby nie było żadnych programów pomocowych, gdyby też zatrudnienie, a w zasadzie jego spadek spowodował wzrost bezrobocia, no to będzie to impuls do spadku cen. Ale pamiętajmy, jeszcze raz mówię o lokalności rynków, bo są też miejscowości, z których ludzie po prostu się wynoszą. I są też miejscowości, w których ludzie chcą mieszkać bardziej niż w innych. Liczę też, że w komentarzach podzielicie się informacjami o swoich rynkach nieruchomości oraz zasugerujecie nam nowe, kolejne tematy. Wkrótce pewnie będzie realizowany na Wasze zamówienie, w cudzysłowie zamówienie, temat rynku domów i działek budowlanych, bo tego tematu dawno u nas nie było, a tutaj zachodzą, sądzę, bardzo ciekawe zmiany. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, jeżeli chcesz wiedzieć o zmianach w prawie dotyczących obrotu nieruchomościami, czy też o tym, jak zmieniają się trendy na tym rynku. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasz kanał. Zapraszam również do wspierania nas nie tylko na YouTube, ale na serwisie Patronite. Przypominam też, że na stronie cement24.pl, gdzie znajdują się liczne kursy online na temat obrotu nieruchomościami, znajdziesz również tę audycję wzbogaconą o wykresy i tabele prezentowane w formie statystycznej. Cześć, trzymajcie się!